Był używany na Dzikim Zachodzie, zarówno w swojej oryginalnej, kapiszonowej wersji, jak i konwersjach na naboje scalone. Lufa wkręcana w szkielet z półkolistą muszką. Bęben cylindryczny z prostokątnymi wycięciami dla zatrzasku bębna. Remington posiadał mechanizm bez samonapinania. Napięcie kurka powodowało obrót bębna. Rewolwer był głównie wykonany z blachy stalowej, a chwyt był zazwyczaj wykonany z drewna orzechowego. Kabłąk spustowy był mosiężny. Standardowa długość lufy wynosiła zazwyczaj około 8 cali, chociaż produkowane były również wersje z lufami o długości 5,5 cala. Odmierz odpowiednią ilość czarnego prochu. Ilość prochu zależy od kalibru broni i preferencji strzelca. Optymalną wartością będzie 1 gram. Następnie możesz zastosować tak zwaną przybitkę, czyli materiał oddzielający ładunek miotający od pocisku broni palnej. Przybitka może być wykonana z materiału lub kaszy mannej. Włóż kulę z ołowiu do każdej komory cylindra. Narzędzie znajdujące się pod lufą, tak zwany pobójczyk. Służy on do dociskania kuli w komorze cylindra. Kule muszą być odpowiednio dociśnięte, aby można było swobodnie obracać bębnem. Opcjonalnie można zasmarować kulę w bębnach łojem lub specjalnym smarem. Pomaga to w utrzymaniu dobrego stanu technicznego lufy, ale nie jest niezbędne. Aby oddać strzał, należy nałożyć kapiszon na każdy kominek cylindra rewolweru. Rewolwer Remington jest gotowy do użytku. Rewolwer Remington model 1858 to jeden z najbardziej ikonicznych rewolwerów z okresu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Był produkowany w kilku różnych kalibrach, ale najczęściej 36 i 44. Posiadał pierwszy na świecie tzw. zamknięty szkielet jednoczęściowy, który otaczał bęben z nabojami, co czyniło go bardziej niezawodnym od współczesnych mu rewolwerów Colta. Kolejną zaletą była możliwość wyjęcia całego bębna i założenia nowego, już załadowanego.